Skończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim, ale już jako 18-latka miałam własną firmę i uczyłam się przedsiębiorczości. Po studiach zostałam zatrudniona w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie pracowałam jako wicedyrektor Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy oraz Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą. Moje doświadczenia zdobyte w rodzinnej firmie i przy prowadzeniu własnego biznesu bardzo się tam przydały, bo praca w magistracie wymagała ode mnie kreatywności i przedsiębiorczości. Między innymi zajmowałam się ułatwieniami dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieli ulokować swoje firmy w Łodzi, a także wizerunkiem Łodzi. Pracowałam także jako przedstawiciel Łodzi w biurze regionalnym w Brukseli, gdzie miałam kontakt zarówno z politykami, jak i biznesmenami z całej Europy. Od 2005 roku jestem politykiem. Najpierw jako poseł na Sejm, a od 2009 roku pełnię mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Wychowałam się w rodzinie, w której przedsiębiorczość jest nie tylko czymś naturalnym, ale i dziedzicznym. Moja babcia założyła i rozwinęła firmę, a teraz tata pilnuje, by firma kwitła mimo kryzysu gospodarczego. Naturalną koleją rzeczy przy prowadzeniu biznesu z branży kwiaciarsko-funeralnej przejdzie na mnie, kiedy już zakończę swoją przygodę z polityką. Od dziecka byłam uczona samodzielności, przedsiębiorczości. W moim domu rodzinnym jest zasada, że na wszystko trzeba zapracować. Nic się nie dostaje tak. Trzeba udowodnić, pokazać swoją wartość. Zatem pokazywałam już jako 18-latka, miałam swój mały biznes i zarabiałam, pomagałam też babci i tacie prowadzić rodzinną firmę. To była wspaniała lekcja samodzielności i przedsiębiorczości, która teraz procentuje. Przyznam, że nie zawsze rozumiem kolegów polityków, którzy nigdy nie pracowali na swoim, a oni nie rozumieją mnie. Jako osoba od dziecka mająca do czynienia z prywatnym biznesem, wiem na przykład, że to, co politycy nazywają ułatwieniem dla firm, często nim nie jest. Wiem też, co należy zrobić, by rzeczywiście przedsiębiorcom pomagać. Wszelkie programy pomocowe Unii Europejskiej staram się też rozważać pod kątem przedsiębiorczości, a dokładniej pomogą właścicielom firm, czy nie bardzo. Dla wielu osób myślących o własnej firmie barierą bywa brak wiary w siebie, swoje możliwości i powodzenie przedsięwzięcia. Taką samą barierą może być nieumiejętne przełożenie pomysłu na biznesplan, co może zniweczyć najlepsze nawet przedsięwzięcie. Znacznie poważniejszym problemem jest brak odpowiednich funduszy, by zacząć działać na własny rachunek. Ale to można rozwiązać. Wystarczy sięgnąć po dotację z Unii Europejskiej, która oferuje wiele programów pomocowych dla zakładających firmy. Pieniądze są nie tylko na start, ale i na dalsze funkcjonowanie. Aby dostać unijne wsparcie, trzeba mieć dobry biznesplan, o czym już wspomniałam. Biurokracja tak powszechna w Polsce także może skutecznie zniechęcić do przedsiębiorczości, choć zalecam, by się nie zrażać i działać. Własna firma to naprawdę dobre rozwiązanie, także w dobie kryzysu, gdy firmy masowo zwalniają, a o nowe etaty jest bardzo trudno. Zachęcam właśnie panie, by brały sprawy we własne ręce, bo naprawdę warto. Moja babcia zaczynała dosłownie od zera, a dziś firma ma zasięg europejski. Oczywiście wymaga to ogromnej pracy, poświęcenia, szczególnie na początku, gdy biznes startuje, ale satysfakcja z sukcesów jest też ogromna. Wiem, że kobiety chcą pracować na swoim. Od ubiegłego roku organizuję bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorczych kobiet z województwa łódzkiego i cieszą się one dużym powodzeniem. W Łodzi w ciągu miesiąca robię już drugie szkolenie, bo chętnych pań było tak wiele. To oznacza, że kobiety chcą pracować u siebie i dla siebie. Trzeba im tylko trochę pomóc, pokazać, że to nie jest nic trudnego i radzę z własnego doświadczenia, by nie zrażać się niepowodzeniami czy trudnościami. Nie da się ich uniknąć, bo często nie zależą od nas. Ważne, by się nie poddać, nie zrezygnować, tylko walczyć i walczyć do końca.